Priscilla, nie Pryszczylla, tylko Priscilla, to film o żonie, tak? O żonie Elvisa Presleya, największego, najsłynniejszego oczywiście króla rock'n'rolla i jedynego jak najbardziej. I film jest nakręcony na podstawie pamiętników Priscilli, więc można by się założyć, że przynajmniej w większości wszystko się zgadza. Więc jeżeli tak było, to jestem bardzo zdziwiony, zdruzgotany, zniesmaczony. Gdzieś mi się wydaje, że potroszę chyba wszystko. Startujemy, tylko zarysuję fabułę, kiedy Priscilla ma 14 lat i wtedy poznaje króla rock'n'rolla. Elvis ma wtedy 24 lata, jest oczywiście w wojsku w Niemczech, ona wraz z rodzicami również, bo jej tato tamże pracuje. Ważne, jej mamę zagrała Dagmara Dominczyk, polski akcent w tymże filmie. No i tak poznaje Elvisa. Oczywiście potem Elvis wychodzi z wojska, wraca do Ameryki i reszta w tym momencie jest już historią. I tak się zastanawiam, w porządku. Rok temu czy 2 lata temu był film o Elvisie, Elvis widziany z perspektywy jego agenta, którego to grał Tom Hanks, zresztą słabo, ale mniejsza większość. Teraz mamy film o Elvisie, no właśnie o Priscilli, ale powiedzmy Elvis tam też się pojawia z punktu widzenia żony. No teraz jeszcze tylko musimy czekać na film o Elvisie z punktu widzenia Lisy Marie Presley i film o Elvisie z punktu widzenia Elvisa. Wtedy będziemy mieć już całkowite kompendium. Jest to jeden z tych filmów, no bo oczywiście przyzwyczailiśmy się, że oscarowy okres, tak, koniec roku w Ameryce, początek roku w Europie, to tych filmów biograficznych jest całe mnóstwo i to już jest od wielu, wielu lat, akurat tutaj się nic nie zmienia i celowo przed obejrzeniem tego filmu nie widziałem nawet zwiastunu, więc nie widziałem, na czym się twórczyni Sofia Coppola skupi, czy rzeczywiście to będzie głównie związek z Elvisem, czy może coś innego, czy pokażą, że powiem, warstwę Hollywood, kiedy to chociażby Priscilla przecież wystąpiła w Nagiej Broni chyba nawet we wszystkich 3 częściach, jak to będzie wyglądało. I może zacznę oczywiście od początku. No, nie będę oceniał rodziców, którzy stwierdzają, że to będzie chyba jednak w porządku, dobry sposób, żeby wysłać naszą 14-letnią córkę na imprezę do Elvisa, albo później, kiedy ma już 16 lat, pozwolić jej samej, niech sobie z Niemiec do Ameryki sama leci samolotem, bo chce pomieszkać z tydzień z Elvisem. 16-letnia dziewczyna, 26-letni facet. Mniejsza większość. Tutaj nam zaraz Liam Neeson nie wyskoczy, mówiąc, że ma zbiór odpowiednich umiejętności. No ale tak się zastanawiałem i aktorsko film mi się, muszę przyznać, podoba, bo mamy naszą główną bohaterkę i to jest cały czas ta sama dziewczyna. Wiesz, nie ma tego, że to często jest stosowane młoda, powiedzmy Priscilla, starsza i powiedzmy i mamy inną aktorkę. Nie, to jest cały czas, tylko tak naprawdę zmienia się charakteryzacja, powiedzmy fryzury, ciuchy, ale też jej sposób grania. Tutaj jest na początku oczywiście taką małą, niewinną dziewczynką, później się zmienia jak najbardziej w pełnoprawną kobietę, więc pod tym względem muszę powiedzieć, że rzeczywiście byłem troszeczkę zdziwiony, że aż tak fajnie można to było zrobić. Jeżeli chodzi o Elvisa, oczywiście w rolę Elvisa wcielił się Jacob Elordi i co mnie zaskoczyło, to on stwierdził w jednym z wywiadów, że on nigdy w życiu nie słyszał o Elvisie Presleyu. Gdzieś tam kiedyś, jak oglądał bajkę Lilo bodajże i Stitch, tam coś wspomnieli o Elvisie, ale on w ogóle nie ogarniał, nie kojarzył nawet nazwiska Elvisa Presley, kto to jest. Powiem w ten sposób, no ja jestem troszeczkę starszą osobą niż pewnie większość widzów tego kanału i powiem tak, że to Miley Cyrus czy Dua Lipa to totalnie nie jest moja bajka, w ogóle. Ale ja kojarzę, kim one są. Wiesz, Drake, Kanye West i tak dalej, no mimo wszystko mi się wydaje, że pewne rzeczy trzeba znać. Ale również Elvis jest denerwujący, bo chyba rzeczywiście taki mógł być Elvis. Czemu mówię chyba, że rzeczywiście mógł taki być? Ponieważ sprawdziłem na IMDb i jest napisane, że Elvis Presley Enterprises, czyli oczywiście, no, że tak powiem, firma, która zarządza tym wszystkim, co Elvis po sobie pozostawił, odmówiła zgody na film Sofii Coppoli oraz wykorzystanie w filmie piosenek Elvisa Presleya. Następnie Coppola sięgnęła po twórcze alternatywy, w tym muzykę współczesnego zespołu jej męża Phoenixa i covery piosenek z epoki filmu. Więc Elvis w tym filmie, no, piosenek Elvisa nie wykonuje, bo nie ma też rzeczywiście takiej możliwości. No, łatwo się można domyślić poza tym, co się wydarzyło w życiu Lisy Marie, Priscilli i Elvisa, no, że rzeczywiście Priscilla się nie rozstała z Elvisem w dobrej komitywie.
Rzeczywiście jakoś to chyba nie wszystko wyglądało super. No i często tak jest właśnie, że tego różnego rodzaju pamiętniki nie są kontrowersyjne, nie są powiedzmy miło przyjmowane przez obie strony. Póki co Priscilla się nie wypowiedziała na temat tego filmu. Przed śmiercią, jakiś czas jeszcze wcześniej oczywiście, bo film ma dopiero premierę w Europie, w Polsce teraz, no ale w Ameryce już było to rzeczywiście jakiś czas temu, a przy okazji no wiadomo, że osoby zainteresowane jak rodzina mają wgląd na takie rzeczy wcześniej i Lisa Marie Presley powiedziała takie słowa po obejrzeniu tego filmu. Mój ojciec jawi się jedynie jako drapieżnik i manipulant. Jako jego córka nie rozumie tego, nie widzę w tych postaciach żadnych z moich rodziców. Więc według niej to rzeczywiście ani Priscilla, ani Elvis. Co dalej powiedziała? Będę musiała otwarcie powiedzieć, co myślę o tym filmie i wystąpić publicznie przeciwko tobie, mojej matce i temu filmowi. Tak powiedziała Lisa Marie, że rzeczywiście tak nie było. No, film to jest tak zwany slow burner. On powoli się rozkręca i to rzeczywiście w tym filmie niewiele się dzieje. Jest paru kumpli, są przyjaciele, parafrazując Biktyca, ale rzeczywiście no naprawdę niewiele się dzieje, bo mamy tę Priscillę, gdzie na początku ojciec wojskowy mówi, co masz robić, jak, gdzie i kiedy, a potem, kiedy już w wieku powiedzmy 14 lat poznaje tego Elvisa, to Elvis jej mówi, co masz robić, gdzie i kiedy. I ona to wszystko posłusznie robi. Naprawdę, posłusznie to wszystko robi. Ona jest miłą dziewczynką, grzeczną. Jak Elvis jej mówi, że ta sukienka mi się nie podoba i masz jej nie nosić, okej, nie będę jej nosiła. Mogę po szkole, bo słuchaj, ona już zamieszkała z nim w Graceland, 16 lat, on 26 i nie ma szans, nie będziemy nic robić, żadnego całowania się i tak dalej. Musi najpierw skończyć szkołę. No i kiedy na przykład ona mówi, że chciałabym po szkole, jest możliwe, żebym sobie dorabiała tam chyba w zakładzie fryzjerskim, czy jakoś tak, że tam mogę kilka godzin tygodniowo pracować. Nie ma takiej możliwości, więc widać Elvis, no to był facet, który rządził mocną ręką i tylko i wyłącznie to, co on powiedział, się liczyło. W całym filmie, przynajmniej tak jest ukazane oczywiście, Priscilla nie ma żadnej mocy sprawczej. Jest taką cichą myszką, która no rzeczywiście niewiele robi, równie dobrze, bo zagrana jest dobrze, aktorsko jest totalnie wycofana, jest taka delikatna, ale tak się zastanawiam, czy takie było zamierzenie, bo skoro mamy film o Priscilli, ja wiem, że to jest Elvis kradnie cały film, bo naprawdę ogólnie przez film się nic nie dzieje, a kiedy coś się już dzieje, kiedy Elvis rzuci krzesłem, czy po prostu krzyknie, to nagle się budzimy, bo film rzeczywiście powoli się akcja toczy. Nie jest to rzeczywiście, no, znamy filmy biograficzne, tak, które do tej pory widzieliśmy, a było ich już dziesiątki, jak nie setki, które tutaj były omawiane na tym kanale i no, były mniej ekscytujące bardziej, a to życie Priscilli, przynajmniej ten że tak powiem, moment od 14 roku życia do momentu, kiedy chyba Lisa Marie Presley ma 3, może 4 latka, no jest delikatnie mówiąc nudny. Nic się nie dzieje. Są oczywiście jakieś tam imprezy na początku, kiedy ona jest młodą. W ogóle Elvis przedstawił to może akurat nie jest dobre słowo, ale dał jej prochy w wieku już 14 lat, więc rzeczywiście to pokazuje, jak jest rock'n'roll i jest kilka scen, kiedy no rzeczywiście bawią się w Las Vegas, bawią się różnego rodzaju go-kartami, czy wręcz po prostu wsiadają na mini koparkę i jest zadyma. Rzeczywiście takie też rzeczy tutaj są, ale ten film no niespecjalnie mnie ujął. To znaczy nie jest nagle tak, że siedziałem zapartym tchem i mówię, dawaj, co tu się będzie działo, No nie, raczej na zasadzie kiedy tutaj się w końcu coś wydarzy. O jest, Elvis rzucił krzesłem. I kolejne pół godziny nic. O jest, znowu się Elvis wkurzył, zrobił coś tam. I muzycznie oczywiście, jak już mówiłem wcześniej, skoro nie było pozwolenia, więc muzycznie też Elvis nie pokazuje się. Jak już mamy chwileczkę, no to gdzieś tam rzeczywiście albo są prawa pewnie od jakiejś stacji telewizyjnej typu ABC, NBC czy coś, albo po prostu, jak już mówiłem wcześniej, również muzycznie ktoś inny gra pod głos Elvisa. I tak na dobrą sprawę to nie jest porywające kino. Ja no, oczywiście znam wcześniejsze filmy Coppoli, chociażby Między słowami, gdzie jest genialny Bill Murray i w ogóle cały film jest przepiękny, ale tutaj ten film oglądałem i no tak jeden z niewielu filmów, które mówię, niech on się rzeczywiście w końcu skończy, albo niech, co bardziej by mnie interesowało, niech ten film się zacznie, niech tutaj zacznie się coś dziać.
A tutaj nic. Mamy tego Elvisa, który cały czas chodzi i się wkurza. Mamy Priscillę, która mówi tak, 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 oczywiście tak. Ktoś im mówi, nie możesz tutaj siedzieć, bo tutaj cię widzą, idź tam. Aha, dobrze, no nie wiedziałem, tak, 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 idę tam. Nie możesz ubrać tego, masz ubrać coś innego. A, dobrze, tak, 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 tak. Nie jedziesz ze mną w trasę, masz zostać w domu. Tak, tak, tak. Co, przyjechałeś do mnie na trasę? Nie, wracaj do domu. Aha, tak, 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 tak. Masz kochankę? Nie, nie mam kochanki. A, tak, tak. No po prostu to jest w ten sposób zrobiony. I no nie chce mi się wierzyć rzeczywiście, że aż tak, no może nudną, to byłoby akurat złe słowo, ale tak mało wyrazistą osobą jest Priscilla Presley, więc no ja tego filmu niestety nie kupuję, mimo że no tak, aktorsko się broni, można by powiedzieć jak najbardziej. Kostiumy, to rzeczywiście te wszystkie dekoracje, to jest przepięknie, naprawdę dobrze jest odwzorowana epoka. Jak widzę te samochody, oczywiście amerykańskie, to jest coś pięknego. W ogóle zaskoczyło mnie, że kiedy jest akcja w Niemczech, kiedy jest oczywiście Elvis w wojsku, że ci Amerykanie tam jeżdżą właśnie tymi samochodami amerykańskimi. Sobie myślę, kurczę, wojsko pozwala przewozić, bo to nie tylko, że wiesz, że Elvis, nie, no tam wszyscy, każdy żołnierz, który tam jest, no przynajmniej z tego, co jest pokazane, jeździ właśnie tymi amerykańskimi samochodami, tymi ogromniastymi. Sobie myślę, kurczę, no to rzeczywiście super, skoro wojsko pozwala przewozić samoloty, no bo domyślam się, że nie żadnym Ryanerem tam przeleciały samoloty, tylko pewnie wojskowymi. Już nie wiem nawet, jak się te samoloty nazywają. W każdym razie film jak dla mnie jest powolny, nudny miejscami i nie jest to kino, które bym chciał powiedzieć, tak, obejrzałem, obejrzę jeszcze raz i będzie za 2 miesiące znowuż wyświetlany w telewizji na kanale jakimś tam, też sobie obejrzę. No nie. O tym filmie w tym momencie zapominam, nie chcę go oglądać po raz wtóry, bo według mnie nie jest to kino wyraziste, nie jest to kino interesujące. Jest to zwykły, gdyby zamiast Priscilli, zamiast Elvisa była jakaś zwykły Kowalski i Kowalska, Grażyna i Janusz i sobie by chodzili spokojnie do pracy zrobili, to ten film po prostu nawet by nie powstał. Tutaj też były oczywiście problemy, bo między innymi część scen musiano wymazać, usunąć ze scenariusza, bo się okazało, że jeden z producentów powiedział, nie, dziękuję bardzo, jednak się wycofuję i moje finansowanie tego projektu również wycofuje i Sofia Coppola stanęła przed wyborem, się okazało, że no, mamy nakręcić te sceny, ale nie mamy w tym momencie pieniędzy, więc te sceny trzeba wziąć i wywalić, no bo rzeczywiście nie mamy na nie kasy, a skoro nie mamy kasy, to one rzeczywiście nie będą. Czy to zmieniłoby obraz tego filmu? Skoro Sofia stwierdziła, ok, mimo wszystko, mimo tego, że tych scen nie ma, damy radę zrobić dobry film, wydaje mi się, że nie. Bo no, Sofia Coppola, tak, to jest nazwisko znane. Domyślam się, że gdyby odezwała się do Nicolasa Cage'a albo do Francisa, no to pewnie gdzieś tam się skąd jakieś te kilka złotówek by się znalazło. A tak dostaliśmy film, który nie porywa. No, coś w tym jest, że nie jest nominowany do Oscara, a przecież no Elvis, mówimy o Elvisie, o Priscilli. A tutaj nie mamy wielkich nazwisk aktorskich. Chyba najgłośniejsza w tym momencie, najgłośniejszym nazwiskiem jest Sofia Coppola i chyba to wszystko w temacie. Jeżeli chcesz dokładnie wiedzieć, tak, jaką ocenę wystawiłem, to sprawdź na Filmwebie, tam jest dokładnie podane. A więcej filmów, aczkolwiek tym razem oscarowych, nominowanych do Oscara w tymże roku, tak, tutaj na tej liście możesz zobaczyć, ich już jest no, dosyć sporo.